Cześć, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób ja pakuję modele, kiedy jedę na konkurs. To pakowanie sprawia, że model dojeżdża w jednym kawałku, nic się nie uszkadza, nic się nie urywa. A nawet jak coś się urwie, to zazwyczaj biorę ze sobą super glue, pensetę, jakąś wykałaczkę, żeby tam odrobinę kleju nałożyć na model i w krótki sposób jestem w stanie to naprawić. Ale prawdę mówiąc, może z 2 razy takie coś mi się zdarzyło. Więc raczej ta moja metoda jest już na tyle wypróbowana i od kilku lat nie było żadnych problemów, także jak najbardziej można skorzystać z mojej porady. I dla wielu osób może to, co ja robię, ten filmik i to, jak pakuję, to jest nic nadzwyczajnego, ale wciąż powtarzają się jakieś tam pytania na grupach raz na jakiś czas i postanowiłem, że może komuś to się przyda. Kilka miesięcy temu nagrałem ten materiał. Dzisiaj, robiąc na dysku porządek, przeglądając to, co mam nagrane, trafiłem na te swoje materiały i postanowiłem, że Wam pokażę, jak ja pakuję swoje modele. Pakowanie modeli pokażę Wam na przykładzie 2 samolotów i 2 pojazdów. Jeden to jest pojazd pancerny, jest dość solidny, nie ma tam żadnych wystających elementów, a drugi to ciężarówka i pokażę Wam, na co warto zwrócić uwagę, kiedy będziemy pakować model. Modele pakuję zazwyczaj w takie plastikowe pudełka. Czasem biorę jakiś karton i docinam na wymiar, a czasami po prostu używam już jakichś gotowych pudeł, na przykład pudeł po butach, albo jak gdzieś tam w pracy znajdę odpowiedniej wielkości, przyniosę i po prostu używam ich w formie recyklingu. Bardzo ważne jest, aby model zabezpieczyć, no bo w sumie o to chodzi w bezpiecznym pakowaniu, żeby model w jednym kawałku bez żadnych uszkodzeń dojechał na przykład na konkurs. I ta metoda, którą ja stosuję, jest bardzo efektywna, ponieważ jeszcze ani razu się nie zdarzyło, że model się w jakimś większym stopniu uszkodził. Jeśli jakiś model się uszkodzi, to zawsze mam ze sobą pensetę i klej, żeby to szybko przykleić. Jak widać, model już jest osadzony, ale wciąż nie jest stabilny. Musimy sprawić, żeby się nie przesuwał na boki, w przód, w tył i ogólnie, żeby nie latał po pudełku. I do tego używam albo papieru toaletowego, bo jest troszkę bardziej miękki niż ręcznik, albo ręcznika papierowego. Zależy, co mam pod ręką. Jeśli pakuję samoloty, to zazwyczaj staram się pod skrzydła podłożyć właśnie takie dystansery, pod przednie i tylne, po to, żeby samolot minimalnie unosił się nad tym podłożem, nad tą poduszką, mimo tego, że ona jest miękka, to wciąż według mnie takim najbardziej delikatnym elementem wciąż jest jednak podwozie, więc staram się zrobić tak, żeby to podwozie z jak najmniejszym naciskiem dotykało podłoża, nawet tej przygotowanej wcześniej poduszki zrobionej z tych ręczników papierowych, i po prostu model delikatnie wisi w powietrzu. Tutaj, jak widać, model już jest zabezpieczony, on się nie powinien przesuwać, nawet jeśli będzie latać, ma dość sporo miejsca w tym pudełku. Teraz czas na ciężarówkę i na sztuga. Tutaj podobnie też robię poduszkę, ale już nie taką miękką, bo one nie potrzebują aż takiego zabezpieczenia od spodu. Wkładam ciężarówkę, ale jak widać, ona wciąż lata w tym pudełku, więc muszę zrobić podobnie jak w samolocie. Muszę po prostu zabezpieczyć, żeby się nie przesuwała przód, tył oraz na boki. Po prostu dalej z ręcznika papierowego czy z papieru toaletowego robię dystansery. Najpierw zaczynam od przodu, bo tam są te skrajniki, lusterko i tak dalej. Tam łatwiej będzie od tego momentu zacząć, a potem z tyłu, bo tył jest taki bardziej solidny, mniejsza szansa na jakieś uszkodzenie. Jak widać, model lekko sprężynuje, ale wciąż jest w miarę stabilny, nie powinno się z nim nic stać, jeśli będzie się ruszał przód-tył. Potem wkładam sztuga i dystansuję sztuga od ciężarówki znowu ręcznikiem papierowym, tak że jak będą latały na boki, to nie będą się o siebie obijały. No i uzupełniam brakujące miejsca, wszystkie przestrzenie, tam gdzie jest to potrzebne, wypełniam papierem i w taki oto sposób modele są już prawie zabezpieczone. Ostatnie poprawki. Jak widać, one się przesuwają cały czas, bo nie są przykręcane ani przyklejone do podłoża, ale wciąż są na tyle bezpieczne, że dojadą w całości. Teraz przyszedł czas na ostatni model, znowu samolot, z tym, że ten samolot będzie miał dużo mniej miejsca niż tamten pierwszy. Tamten był w pudełku po butach, tam było dużo miejsca, a tutaj w tym plastikowym jest dużo mniej. I jest bardzo ważne, aby ten model ułożyć w ten sposób, żeby żadna wystająca delikatna część, tak jak tutaj ta rurka pitota, żeby nie było ryzyka, że model się przemieści w jakiś sposób i uderzy w ściankę. Dlatego muszę ją tak ustawić, żeby była jak najdalej. No i uzupełniam podobnie jak przy sztugu i przy ciężarówce, przy tym Oplu.
Uzupełniam ręcznikiem papierowym, wypełniam dystanse, żeby zdystansować w tym przypadku akurat śmigło, żeby ono nie uderzało o ściankę, no bo niestety jest wciąż ryzyko, że jednak ono może uderzyć. Dalej pod skrzydło podkładam, dystansuję tak, żeby podwozie lekko wisiało nad poduszką zrobioną z ręcznika papierowego. No i zabezpieczam drugie śmigło, dzięki czemu model się nie powinien przesuwać, bo w tym modelu jeszcze są antenki z przodu na dziobie. Ale jak widać po potrząsaniu ten model prawie w ogóle nie drga. Obraz trochę się rusza, ale mimo wszystko model jest zabezpieczony i nie ma żadnych problemów z tym, żeby on gdzieś się uszkodził. Zamykam pudełko, no i model gotowy jest na konkurs. No i co wy sądzicie o takim pakowaniu? Jak widać, to nie jest nic skomplikowanego, to jest bardzo proste. Każdy ma wszystkie te materiały prawdopodobnie w domu, żeby spakować bezpiecznie swój model. Są różne metody. Ja na konkursach też często widzę podobną metodę pakowania, tak jak moja metoda, ale też wielu modelarzy, zwłaszcza tych, co robią samoloty, po prostu pakują swoje modele w ten sposób, że układają je na takiej większej płycie, czy to styropianowej, czy zrobione ze styroduru, wtykają w to jakieś czy wykałaczki albo jakieś patyczki, czasem śruby widziałem, że czy wkręty wkręcają, tak, i po prostu model stawiają między tymi jakby to nazwać palami, tak, tym zabezpieczeniami, żeby on się nie przesuwał. Nie robią żadnego podłoża, nic, tylko po prostu model na goły styropian, dookoła go okładają wykałaczkami czy jakimiś tam drucikami, żeby ten model po prostu nie jeździł. No, ja robię inaczej, ja robię tak bardziej na miękko dookoła modelu, a są różne metody, jak wypakujecie, co wy sądzicie o tym, jak ja to zrobiłem i może komuś to pomogło, napiszcie w komentarzu, dajcie mi znać, czy takie filmiki są w ogóle dla was interesujące.